siedzimy, nic się nie dzieje. Nuda. Nuda po prostu, przerwa jaka czy co. Ale bardzo przyjemnie jest. Siedzimy. No i tak sobie myślałem, jak już mnie zamkną, to wezmę ze sobą, jeżeli pozwolą, to wezmę sobie farby i będę malować. No szkoda, że cię nie ma, bo byś se usiadł z nami i pogadał. A ty co, na wsi pewnie jesteś, nie? No, a my siedzimy. Nic się nie dzieje. Nuda. Jarek, gdzie jesteś? No to słuchajże, trzymaj się tam. Wszyscy cię tu pozdrawiają, oprócz Marka. I na razie, no trzymaj się, nie, siedzimy, no, mówię, nie, no, nagrałem mu się. Cześć, witam Was. Moi drodzy, zanim zacznę dzisiejszy temat, chciałbym tutaj na samym początku podziękować wszystkim wspierającym ten mój kanał. Bardzo, ale to bardzo Wam wszystkim dziękuję, naprawdę doceniam każdą złotóweczkę, którą wpłacacie i jestem Wam naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny, także jeszcze raz ogromne dzięki wszystkim wspierającym ten mój, nasz kanał. Moi drodzy, dzisiaj dam Wam odpocząć od pisowskiego zdrajcy, który uciekł do swojego pracodawcy. O tym jeszcze będzie w którymś z materiałów. Na razie chcę Wam dać odpocząć. Nie będę Was bombardował informacjami na jego temat, choć mam trochę ciekawych nowości, ale to w najbliższym czasie. Dzisiaj chciałbym tak może no nie bezpośrednio, a raczej pośrednio z tą sprawą związane. No wiecie, znacie pisowców, że oni muszą przykryć swoją aferę czymś innym. I powiem Wam tak, słuchałem posiedzenia Sejmu, przemowy pisowców i na przykład dzisiejsze posiedzenie Sejmu z myślą przewodnią pisowskich idiotów, nieudaczników, nierobów. Hasło ich było, ta myśl przewodnia, porzucona Polska. No, w porzucaniu Polski to bardzo dobrzy są nominaci Ziobry na przykład, nie? Którzy spieprzają na Białoruś. Ale ta pisowska wściekłość, bezsilność, kłamstwo, tępota, lejąca się po prostu strumieniami z facjat tych pisowskich krasomówców, no osiągnęła no niezwykle wysoki poziom bezsensu i skrajnej głupoty. I między innymi dzisiaj o tym będzie. I powiem Wam tak, Tusk i nieustanna wina Tuska. Tutaj chyba można by było powiedzieć, odezwać się do pisowców, tak, mafijny PiSie, gdyby nie ten Tusk i wyborcy, którzy powiedzieli Wam stop, nadal rabowalibyście Polskę na zlecenie Kremla ku chwale Putina. Niszczylibyście dalej prawo i demokrację, a białoruscy szpiedzy czy kremlowscy szpiedzy dalej by byli bezkarni i w pełni funkcjonowali w najwyższych strukturach państwa. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Na pewno dzisiejsze zachowanie Gabriela Janowskiego nie pomoże mu w staraniach o odwołanie ministra skarbu. Jego zachowanie, być może spowodowane wielkim stresem, zaskoczyło wszystkich. Spokój! Jak ja mówię, to wszyscy słuchają. No nareszcie... Poseł Janowski z powodu grypy nie miał uczestniczyć w zorganizowanym przez siebie spotkaniu, ale nalegali na to jego uczestnicy. Tak trzeba robić, pamiętajcie! Jeżeli ktoś... Dopiero po kilku minutach najbliżsi współpracownicy posła uznali, że jego dalsza obecność na spotkaniu nie ma sensu. Ja z wami? Tak. Nieprawda. Nieprawda! Siła polskiego narodu, Jakiego polskiego narodu? niezwyciężona. Cześć. Polska po 8 latach rządów PiS
Najsłabsza złotówka od 25 lat, najwyższa inflacja była od 25 lat. Ceny paliw, pisowcy bardzo lubią tutaj szafować, że Tusk obiecał po tam 5 z czymś paliwo. No tylko, że zapisu było po ponad 8 zł paliwo, czyli najwyższe w historii. No Tusk tego nie pobił. Mało tego. Według ostatnich danych już ponad 2 biliony jest długu publicznego. I tutaj 1 633 miliardy 979 milionów złotych to jest dług publiczny jawny. 380 miliardów 592 miliony 574 tysiące 909 zł to jest dług poza kontrolą parlamentu, czyli dług partyjny, pisowski. Ale to nie wszystko, bo do tych 2 bilionów powyższego dochodzi 5 bilionów długu publicznego, czyli tak zwanego ukrytego. To jest bilans właśnie rządów PiS. Do tego można dodać najniższą liczbę urodzeń od 1940 roku, największy wzrost ubóstwa od dekady, najwyższe zadłużenie kraju od epoki Gierka. Nie wspomnę już o największej katastrofie ekologicznej od lat. To jest tak w bardzo wielkim skrócie. Ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że typowy taki wierny sympatyk, wyborca PiS-u, on tego nie pojmie, nie zrozumie. Dla niego to jest fizyka kwantowa, można powiedzieć. Z takich suchych danych jeszcze mogę powiedzieć, że w 2015 roku, kiedy PiS przejmował władzę, deficytu budżetowego było 42 miliardy złotych. Pamiętacie, jak pisowcy krzyczeli, jaki wielki to deficyt Platforma im zostawiła. Zapamiętajcie, 42 miliardy 42 miliardy złotych. Tylko że wtedy też był 3,8% wzrostu PKB. Inflacja była na minus 0,9, czyli była deflacja. Po 8 latach rządów, kiedy PiS oddaje władzę, czyli po takim samym okresie jak rządy PO, deficyt budżetowy wynosi 245 miliardów złotych, czyli o 200 dokładnie 3 miliardy więcej. Wzrost PKB 0,1, gdy przejmowali, był wzrost 3,8. Inflację zostawili na poziomie 16,2%, a przyjęli z deflacją. No ale co ja to będę tłumaczył? Powiem wam tak. Pisowcy od początku mieli problem z poprawnym rozumowaniem. Oni są dobrzy tylko w tworzeniu sloganów pod publiczkę. W rozwiązywaniu jakichkolwiek problemów, już tutaj nawet nie będę wspominał. Potrafili tylko na prawo i lewo rozdawać kasę, której nie mieli. No i oczywiście krzyczeć, co im pozostało do dzisiaj, że Unia, Niemcy i Tusk są źli, że to są wrogowie, a oni są najlepsi. Takie działanie właśnie jest dokładnie takie same jak właśnie w takich reżimach jak u Łukaszenki czy u Putina. I zaraz wam podam przykłady i sami ocencie, czy mam rację, czy to jest podobne, czy nie. Na przykład takie hasła jak Zachód jest zgniły, zły, zamordyzm jest pożądany, media mają tuszować nieprawidłowe działania władzy,
zakłamywanie rzeczywistości, LGBT to nie ludzie, upolitycznienie sądów, cały świat przeciwko nam, obrona konserwatywnych wartości, wyborcy partii, urobieni, no, można powiedzieć, na ruską modłę, wizja kraju warta poświęcenia gospodarki, to powiedział sam Jarosław. Na przykład sypnięcie jakimś marnym groszem emerytom tuż przed wyborami. No to jest też bardzo modne wśród pisowców. Nasz kraj ma tylko białe karty historii, zawsze był bezgrzeszny. Jeśli podwyżki w budżecie, to największe dla resortów siłowych, jak wojsko, policja, straż graniczna. Jesteśmy ostoją cywilizacji i moralności, a Zachód czyha na naszą cnotę. Święty sojusz państwa z Kościołem. Opozycja i przeciwnicy są nic nie warci, słabi, a jednocześnie wszystkiemu winni. Łamanie prawa międzynarodowego, wewnętrznego, konstytucji, to znamy. Dławienie organizacji pozarządowych. To jest bardzo pisowskie i putinowskie. Hodowanie oligarchów i rozwarstwianie społeczeństwa. Skupianie władzy w jednym ręku, czyli ręku Jarosława w naszym przypadku było. Sabotowanie zachodnich projektów, używanie różnych służb i historycznych tragedii do prywatnych celów polityków u władzy, to też bardzo dobrze jest znane. Tak powiedział ekspert, czeladnik piekarnictwa w swoim czasie. Nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudniliśmy ekspertów, to nie chcieli oni realizować naszego programu. Wydawanie miliardów na kompletnie bezsensowne inwestycje, o tym też jeszcze wspomnę. Upadek relacji z sąsiednimi krajami, no tak mówiłem, PiS to chyba się tylko jedynie z Bałtykiem nie pokłócił. Wprowadzenie rosyjskich przepisów do polskiego prawa, dwójmyślenie, wojna to pokój, kłamstwa to prawda, nikt nam nie będzie mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne, mówimy dla Unii nie, ale mówimy tak, no nie wiem, korupcja, nepotyzm, kolesiostwo, fatalne zarządzanie, brak szacunku do życia wbrew głoszonym hasłom, zrzucanie własnych niepowodzeń na innych, no to jest bardzo popularne u pisowców. I w końcu wprowadzenie brutalności i prymitywnych sposobów rozwiązywania problemów. Słynne pałowanie czy gazowanie kobiet i tak dalej, czy obstawianie setkami radiowozów domu Kaczyńskiego przed kobietami. Tam wiecie, że domu Kaczyńskiego broniło więcej policjantów niż żołnierzy Westerplatte przed faszystami. No ale to szczególik. 1,5 miliarda złotych to oczywiście jest kwota szokująca dla statystycznego obywatela takiego jak ja. To są niewyobrażalne pieniądze, ale Orlen odpisał z powodu nietrafionej inwestycji 10 miliardów złotych, gdzie konkretnie ze sprawozdania finansowego wynika 10,2 miliarda złotych. Tu mamy złodzieja złapanego prawie że za rękę przy malwersacji na 1,5 miliarda, a tu mamy cały zarząd Orlenu, który nie był w stanie biznesu ocenić we właściwy sposób na tyle, że stracił na tym 10 z hakiem miliarda. To jest absolutny rekord świata. To jest 2,5 miliarda euro, lekko licząc. I nawet takie wielkie spółki, nie taki plastuś jak Orlen, ale wielkie spółki, Shell, Exxon, BP, kiedy mają stratę w wielkości 2 miliardów euro, co się zresztą nie zdarza od PiS-ów, to stanowi podstawę do tego, żeby zachwiać notowaniami spółki na giełdzie, podczas kiedy u nas w Polsce nic takiego się nie stało. No tak jak słyszeliście, te 1,6 miliarda, które wyparowało gdzieś tam do Arabów, to jest mały pikuś, bo Orlen odpisał do nieudanych inwestycji, jak się okazuje, 10 miliardów. Wyobrażacie sobie takie kwoty?
To jest po prostu nie do pomyślenia, ale co? Ale może tak, dlaczego tak jest? Po prostu ta banda pisowców, oni sobie wymyślili, że będą się uwłaszczać na polskim majątku, na pieniądzach polskiego podatnika. Tak naprawdę, zresztą już to nieraz mówiłem, że oni w dupie mieli kraj, gospodarkę, ludzi. Oni walczyli, martwili się tylko i wyłącznie o siebie. Szastali pieniędzmi na prawo i lewo i nie liczyli się z tym, że przyszłe pokolenia będą musiały to wszystko spłacać. Na przykład tutaj 500 milionów wziął brat prezesa CPK za 3 miesiące pracy nad koncepcją centralnego portu komunikacyjnego i linii kolejowych. 500 milionów za 3 miesiące tak zwanej pracy. A potem się ludzie dziwią, że nawet Narodowy Bank Polski w 2022 roku miał 19 miliardów strat, a w 2023 już 27 miliardów strat. Narodowy Bank Polski. PGE 5 miliardów strat, Grupa Azoty 2 miliardy strat, Enea 700 milionów strat, Tauron 600 Tauron 600 milionów strat. Dług na obywatela wzrósł, uwaga, na obywatela, czyli każdego, od niemowlaka po starca, do 187 tysięcy złotych na głowę. No ale Obajtek potrafi wyjść do telewizji i powiedzieć, że on musiał siedzieć 7 lat w tym piekle na stanowisku prezesa Orlenu, że to dla niego była katorga. No, ja wam pokażę, w jak nieludzkich warunkach ten biedny Obajtek musiał pracować. No, powinni mu dać za to bardzo wysokie odszkodowanie, bo nie wyobrażam sobie, jak w tak nieludzkich warunkach jak Obajtek mógł pracować. Moi drodzy, teraz też bardzo dużo mówią, że no, energia pójdzie w górę, że te złe PO robi podwyżki. Ja powiem tak, no oczywiście rzecz jasna, nikogo podwyżki nie ucieszą, nie będzie nikt szczęśliwy z podwyżek, ale bądźmy realistami. Moi drodzy, no te rozdawnictwo kiedyś trzeba zacząć spłacać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. PiS tak naprawdę nie zrobił kompletnie nic, żeby zabezpieczyć Polaków przed drogą energią. A dlaczego? No zaraz wam powiem tutaj. Postaram się przynajmniej udowodnić. Od momentu przejęcia władzy politycy PiS robili wszystko, aby zniszczyć projekty odnawialnych źródeł energii i zwiększyć import węgla z Rosji, o czym wiemy i to nie jest żadną tajemnicą. Jakie rachunki regulowali w ten sposób? No, mi się wydaje, że to było podziękowanie za zdobycie władzy. Czemu? Za chwilę.
Uzależnienie Polski od importu rosyjskiego węgla stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa, stabilności państwa. Mimo to Kaczyński w 2015 roku podjął decyzję o gigantycznym wzroście importu węgla właśnie z Rosji. Szły tam rok do roku miliardy polskich złotych, nie w polskie kopalnie, tylko właśnie w rosyjskie. PiS walczył najpierw z wiatrakami, zakazano w praktyce ich budowy, a potem wzięli się za fotowoltaikę. Ta cała woltaika, no po prostu te inwestycje spadły drastycznie. Wielu komentatorów uważa, że powodem tych działań jest spłata właśnie wobec Rosji przez PiS, któremu rosyjskie służby pozwoliły dojść do władzy. I tutaj wskazują na to wątki afery podsłuchowej, które są już powszechnie znane. Wskazuje na to również dalszy plan współpracy PiS-u z Orbanem, Salvinim, Le Pen, po prostu zwolennikami Putina w Europie. I jak dla mnie PiS zdradził polskie interesy, ale to też nie jest żadną tajemnicą. Ale przejdźmy jeszcze do tej energii. W 2007 roku pakiet klimatyczny podpisał nie kto inny jak Lech Kaczyński. No, radości było co niemiara. Za tym zyskiem ze sprzedaży gazów cieplarnianych miały pójść inwestycje ograniczające CO2 w Polsce. Ograniczono, no ale nie to, co powinno. Radość z zarobku była po prostu większa niż z rozsądku, no ale tutaj akurat o rozsądek pisowców nie ma co podejrzewać. Ograniczono energię odnawialną, spóźniono się z odejściem od paliw kopalnianych. No ruski odciął nam, prawda? Sami, pisowcy nie zrezygnowali, tylko Putin odciął nas od dostaw swoich. Elektrycznych samochodów miało już jeździć po Polsce kilka milionów. No jak wiecie, tylko wycięli ileś tam tysięcy drzew i na tym się skończyło. Nikt nie informował nas, Polaków, na co poszły pieniądze ze sprzedaży gazów cieplarnianych. Nikt nic nie wie, tak jak nikt nic nie wie, co się stało ze złotem ściągniętym z Wielkiej Brytanii. No jak wiecie, wtedy panowała władza totalna. Może poszły na kupno Pegasusa, no diabeł wie. Może tak jak z Funduszu Sprawiedliwości, no jak poinformował wtedy NIK, diabeł wie, gdzie idą. Nikt nic nie wie. No czeski film. Z pieniążkami, moi drodzy, jest tak, gdy wyciekają na przysłowiowe pierdy, rządzący są zadowoleni i bogaci. Jak przychodzi rozliczyć się z nich, to robi się właśnie takie gadki, lamenty typu, że drożeje energia, że to rząd PO teraz właśnie przez nich i tak dalej. Te miliardy, które oni rozpieprzyli nie wiadomo gdzie, nie wiadomo na co, miały iść na rozwój polskiej energii, nie poszły. Przecież jeszcze pisowcy krzyczą, całkiem niedawno krzyczeli, co ta Unia od nas chce, przecież my tacy biedni, ruina energetyczna, pustynia, pusta kasa, przecież mieli pisowcy no tak przysłowiowy złoty róg. Podobno pisowcy wstali z kolan, a taką biedę obywatelom zgotowali we wszystkim, nie tylko w kwestii klimatycznej. To wszystko było jedno gigantyczne oszustwo. Jedno gigantyczne oszustwo, które w istocie oznaczało, że te wybory nie były prawdziwym aktem demokracji, tylko były wielką manipulacją. Jeszcze raz powtórzę to słowo, były wielkim oszustwem.
Oczywiście pisiory okłamywali i okłamują Polaków, informując, że obciążenia opłatami za emisję CO2, czyli te słynne ETS, to 59% energii. A jak wygląda naprawdę? Unia produkuje pulę certyfikatów, tak zwanych tych ETS, dla każdego kraju członkowskiego. W danym kraju producenci CO2 muszą kupić odpowiednią ilość tego ETS, uzależnioną od skali emisji. Nasz kraj sprzedawał swoją pulę praw do emisji, a pieniądze ze sprzedaży trafiały co roku do budżetu państwa. Podmioty produkujące CO2 końcowo muszą odkupić ten ETS od spekulantów, którym sprzedał je rząd. Opłaty za emisję CO2 to obciążenie, które balansuje się w naszej narodowej kasie. PiS-owcy jednak manipulowali faktami, przekładając odpowiedzialność z tytułu wzrostu cen energii na Unię Europejską. Polska zarabiała na handlu prawami do emisji ogromne pieniądze. Tylko w zeszłym roku zysk państwa sięgnął 24 miliardy złotych. Te pieniądze powinny być przeznaczone na nowe źródła czystej energii, rozbudowę sieci energetycznych, magazynów energii oraz po prostu walkę z ubóstwem energetycznym, a szły na rozpieprzanie, na zachcianki pisowców. Czyli tak czy inaczej elektrownie musiały wykupić to, co Unia dawała, co rząd sprzedawał. Rząd sprzedawał spekulantom. Te kopalnie, czy te elektrownie, czy te fabryki musiały od tych spekulantów to odkupić po zawyżonej cenie i dlatego są takie drogie ceny energii. Jeden z moich ulubieńców, doktor Jaki, kiedyś powiedział: jest wiele pretensji do nas, że byliśmy za słabi. I tam wymieniał swoje mądrości. Ja bym powiedział tak, mój przesympatyczny doktorku Jaki, byliście za mało mądrzy, by rządzić 5. krajem Unii Europejskiej, 21. gospodarką świata. By być mężem stanu nie wystarczy fotka na tle biblioteki z niemieckimi książkami o parowozach. I zostawmy Jakiego w spokoju. Albo jeszcze kilka słów o Jakim czy jego znajomych. Jak to oni dbają o Polskę. Były właściciel baru z kebabem, Maciej Szota, kumpel naszego Patryczka Jakiego, zostaje prezesem spółki zależnej Orlenu. Ogłasza przetarg na 190 milionów, który oczywiście wygrywa spółeczka budowlana powiązana z byłym największym udziałowcem TV Republika, Dariuszem Szymańskim. Byłym, ponieważ łaskawca odsprzedał swoje udziały, skupując tym samym w czasie akcje spółki, która wygrała przetarg. No, ale to nie koniec. Łańcuszek ludzi tej dobrej woli, wykryty tutaj przez dziennikarzy, w ramach tego projektu zlecenia na dostawę rur o wartości 40 milionów złotych dostała podkrakowska firma TT Plast, której członkinią zarządu jest Bernadetta Obajtek, przypadkowo żona kuzyna Daniela Obajtka. I jako ciekawostkę w ciągu 11 lat działalności TVP Republika była dokapitalizowywana zaledwie 50 razy. I moi drodzy, w pierwszych latach swoich rządów
Przedstawiciele PiS powtarzali jak mantrę, że pieniądze na 500+ były wypłacane z pieniędzy rządowych. Słowo klucz rządowych. Niestety aż co czwarty wyborca PiS, czyli około 25%, w to uwierzyli. To był sondaż z 2017 roku. Teraz Mateusz Długi Nos Morawiecki mówi, że 13 emerytury wypłacane są, i tu uwaga, z budżetu Prawa i Sprawiedliwości. Czyli według Mateusza te 13, te inne nie wypłaca się z kasy budżetu państwa, tylko z budżetu Prawa i Sprawiedliwości. I powiem wam, jestem cholernie ciekaw, ilu naiwnych pisowców w to uwierzy, ilu będzie te kłamstwa powielało, że tak powiem, publicznie. No bo tak bezczelnie kłamać w żywe oczy, no to tylko chyba Morawiecki potrafi. Ale no, pewnie też pamiętacie, że Morawiecki jako premier zgodził się na Zielony Ład, teraz pisze o zatrzymaniu tego szaleństwa. W budżecie na 2024 rok, ten dwutygodniowy rząd, co był, uchwalił budżet, nie przewidział pieniędzy na utrzymanie tarcz. Teraz pisze o ich końcu i podwyżkach. No powiem wam, no cholera, no są chyba jakieś kuźwa granice kłamstwa i hipokryzji, no ale tak, wiem, nie dla Mateusza. A co lepsze, PiS składa projekt ustawy o zerowym VAT na żywność. Ci pieprzeni hipokryci w tym swoim budżecie na 2024 rok mieli zapisaną stawkę 5%, a teraz udają dobrych wujków. I nie wiem, naprawdę moi drodzy, nie wiem, co jeszcze musi wypłynąć, co do tych pustych pisowskich łbów musi dotrzeć, żeby zrozumieli, że pisowcy ich dymali w dupsko bez żadnego mydła, a ci płacili i prosili o więcej. W czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości mogę z dumą powiedzieć, że ten wzrost gospodarczy był włączający. Te 13 wypłacane teraz, to są 13 wypłacane z budżetu Prawa i Sprawiedliwości. Moi drodzy, tak naprawdę, jak się temu wszystkiemu przypatrzeć, to nasuwa się takie nieodparte wrażenie, że Polska była rozmontowywana śrubka po śrubce przez 8 lat nierządów PiS. I było to czasami nocą, jak doskonale wiecie, często w jakimś pośpiechu. I tego wszystkiego no nie da się naprawić w kilka miesięcy, bo to jest fizycznie niemożliwe. I wymaganie od obecnego rządu, żeby w przeciągu 4 czy 5 miesięcy naprawiła wszystkie te zniszczenia, które dokonał PiS przez 8 lat, jest po prostu absurdalne. Najzabawniejsze w jakimś tam sensie jest to, że walczą z tym Zielonym Ładem, który sami w Polsce wprowadzili. Żądają reparacji, które sami wykreślili z noty do Niemiec. I nie dopuszczają do zmiany traktatu o Unii Europejskiej, której nie będzie. No, po prostu już nieraz mówiłem, że PiS to jest po prostu stan umysłu. No, tutaj mogę jako ciekawostkę jeszcze wam powiedzieć, że dość spore kłopoty szefa CBA ze strony PiS Andrzeja Stróżego. Z funduszu operacyjnego CBA kupił sobie mieszkanie za bagatela 1 000 000 złotych. Teraz tym Andrzejem PiS patriotą zajmuje się prokuratura. Kamińskiemu, Wąsikowi z funduszu operacyjnego CBA, jak pamiętacie,
zginęło 11 milionów złotych. No, ukradła to księgowa. No ale 1 milion złotych sobie na mieszkanie były szef CBA wziął, a potem się dziwicie, że właśnie są tacy specjaliści jak ten od Łukaszenki, ten Schmidt cały. Pisowcy ujadają, opowiadają niestworzone historie, jacy to oni byli wspaniali, jak ta Unia, te PO, ten Tusk, te Niemcy są straszne, czyhają na cnotę Jarosława i tak dalej. Był głód, no jak pamiętacie, Kaczyński opowiadał, jak to dzieci chodziły do lasu kartoflę dziką wykopywać. No, czego oni, powiedzcie, nie wymyślą? Dam też wam przemówienie Dudy. No, Duda, jak wiecie, jest mistrzem w mowie, także powinno to was zainteresować. Ale zanim wrzucę wam ten filmik z tego, nie wiem, nie żartu Dudy, chciałbym wam coś pokazać. To, jak widzicie, jest mapka Polski. I tutaj na czerwono zaznaczyłem wybudowane obwodnice z piątki Kaczyńskiego, aby lepiej było widać z podziałem na województwa oczywiście. Mapka zawiera również wszystkie nowe mosty, to są te na niebiesko. Wybudowane za czasu PiS autostrady zaznaczyłem na zielono, a na Bałtyku wszystkie nowe polskie promy, które już tam od początku przejęcia władzy zaczęli budować. Niestety te miliony elektrycznych aut i zera już nie zaznaczałem, bo bym zamazał całą resztę osiągnięć PiS-u. Słynny dowcip, wiesz, córeczko, to były czasy, kiedy niczego nie było w sklepach, wiesz, puste półki. Żartujesz, tato, puste półki w całym supermarkecie? Dziecko, nie było wtedy hipermarketów, ale to szkoda tłumaczyć, bo przecież dziecko i tak tego nie zrozumie. Jak to mogło nie być hipermarketów i galerii handlowych? Przecież to jest niemożliwe. Jak to puste półki? Przecież to jest niemożliwe. Półki zawsze są pełne. Półki, tato, są pełne nawet wtedy, kiedy jest pandemia. Nawet wtedy, kiedy w telewizji mówią, że będą puste, to one nie są puste, tylko są pełne. Tu już o zwolnieniach grupowych nie będę wspominał, bo to też było takie bicie piany przez pisowców, jak to strasznie firmy uciekają z Polski, bo PO przejęło władzę. No tutaj macie na czerwono i to już naprawdę bez żartów. Które firmy naprawdę duże uciekały z Polski i nie za czasów PO, tylko za czasów PiS. Już nie wspomnę o tysiącach czy dziesiątek tysięcy nawet polskich małych firm, przedsiębiorców, którzy nie wytrzymały obciążeń pisowskich i które musiały po prostu się pozwijać. Niektórzy po wielu latach, czy nawet pokoleniowe firmy musiały zwijać swoje interesy dzięki właśnie polityce fiskalnej Morawieckiego, która miała być cudem, a okazała się tragedią dla wielu firm. Zresztą, nie ukrywam, tak wiecie, prowadzę swoją działalność od blisko 18 lat i powiem wam, że nigdy, już pod tyloma rządami, że tak powiem, pracowałem, nigdy tak nie odczułem finansowo, jak właśnie za czasów PiS. I to nie mówię tego dlatego, że nie cierpię PiS-u, nie, bo takie są fakty. Zresztą nie trzeba być jakimś geniuszem finansowym, żeby o tym wiedzieć. Mogą mnie wiedzieć ci, którzy nie pracują lub nie mają styczności, jak idą do MOPS-u tylko po pieniądze, to mogą powiedzieć, że PiS jest super, ale ci, co pracują ciężko na siebie, na swoje rodziny, odczuli to
dość dobitnie. I tutaj wam też chcę już tak na zakończenie, bo znowu się rozgadałem, ale do niedzieli raczej już nic nie będę nagrywał. Chciałbym wam jeszcze tak na zakończenie dać przykłady tego, jak bardzo PiS dbał o polskiego podatnika, jak bardzo obniżał podatki przez 8 lat swoich rządów. No właśnie chciałem dopytać, co zawetowaliście? Czy może pan wymienić listę rzeczy zawetowanych przez PiS w Unii Europejskiej? No ja głosowałem przeciwko Funduszowi Odbudowy w Sejmie. O wecie mówi. Tutaj zdania nie zmieniam i głosowałem Wecie. przeciwko temu. Ale pragnę udało się zauważyć zawetować. jedynie, że panie pośle, jeśli chodzi o zielony ład, to głosowanie w Sejmie nie odbywało się całkowicie w tej sprawie, pomimo tego, że tam były pewne elementy, więc to nie można tego 1 do 1 połączyć. Niemniej, panie pośle, podtrzymuję swoje stanowisko z 2020 roku, że trzeba było wszystko wtedy wetować. No ale nie wetowaliście, tak? No takie są fakty, że właśnie jak przychodziło co do czego, to nie wetowaliście, tylko się na to zgadzaliście. To teraz tak, udało mi się znaleźć kilka. Nie wiem, czy wszystkie, ale chyba te ważniejsze. Czyli tak, obowiązuje wyższa 23% stawka na paliwo. Od początku roku, od bodajże chyba 2 lat obowiązuje wyższa stawka VAT na nawozy, czyli kupują ukraińskie czy rosyjskie, bo tańsze. Mówię o rolnikach. Podatnicy stracili, co jest bardzo istotne, możliwość odliczania składki zdrowotnej od PIT. Podatnicy stracili też prawo do ulgi dla klasy średniej. Osoby czerpiące dochód z najmu prywatnego nie mają już prawa do odliczenia amortyzacji z mieszkania. Wzrosła akcyza na papierosy i alkohol. Wprowadzono akcyzę na płyn do e-papierosów. Wzrosły opłaty abonamentowe za odbiornik lub telewizor. Wprowadzono wyższe stawki mandatów skarbowych i grzywien. W 2023 roku wzrosły składki na ZUS. Wprowadzono podatek od niektórych instytucji finansowych, czyli tak zwany podatek bankowy. Wprowadzono opłatę za pobór wód podziemnych oraz powierzchniowych oraz wyprowadzanie ścieków i wód odpadowych. Wprowadzono tak zwany minimalny podatek dochodowy. Wprowadzono limit na koszty finansowania dłuższego. Wprowadzony został tak zwany podatek od deszczówki. Wprowadzili też daninę solidarnościową. Wprowadzili opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków kapitałowych. Podniesiono opłaty sądowe. Wprowadzono opłatę od paliw. Podatek tak zwany od Netflixa. Obowiązuje nowa opłata mocowa, weszła w życie też opłata małpkowa, wprowadzono podatek cukrowy. Spółki kombatytowe oraz niektóre spółki jawne zostały objęte ustawą CIT, w związku z czym dochody wypłacane spółkom podlegają podwójnemu opodatkowaniu. Osoby sprzedające i wynajmujące nieruchomości będą musiały posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej, której koszt wynosi około 1000 zł. Rząd przywrócił opodatkowanie tych swoich 13 i 14 emerytur. Zapisów wzrósł też podatek rolny. O blisko 12% wzrosły opłaty lokalne. Podniesione zostały ceny w uzdrowiskach i miejscowościach posiadających status ochrony uzdrowiskowej.
rozdzielono dochody z działalności gospodarczej i kapitałowej, przez co nie można rozliczać razem kosztów i strat związanych z tą działalnością. Choć pierwotnie wyższe stawki VAT podniesione przez rząd PO-PSL, co tak głośno i często pisowcy mówili, że o 1% stopień procentowy PO złe podniosło, te 23% VAT-u miało obowiązywać tylko do końca 2016 roku. Rząd PiS nie obniżył ich do końca swojej kadencji. Także no powiedzcie mi, moi drodzy, kto tu naprawdę szkodzi Polsce? Ja mógłbym tak jeszcze siedzieć i przytaczać przykłady północy, pół dnia, ale to nie o to chodzi, bo tak powiedziałem, do tępych głów fanatyków PiS i tak to nic nie dotrze, bo na wszystko, co powiem, zakończenie będzie jedno. Bo Tusk, bo PO, bo Unia, bo Niemcy. Oni są jak nakręcone takie lalki, które chodzą i powtarzają te same słowa. Jeszcze czasami pojawi się ten stary dziad bez konta, prawa jazdy, bez żony, bez dzieci, bez komputera, bez pojęcia o świecie. Mówi, że jest na wyższym poziomie intelektualnym i kulturowym i to mnie już rozwala, powiem wam, na łopatki. I są ludzie, którzy mu wierzą, którzy idą za nim jak za jakimś Bogiem. Już nie przedłużając, powiem wam tak. Moi drodzy, pamiętajcie, 9 czerwca nie wybieramy kandydatów do ruskiej Dumy czy Episkopatu, tylko do Parlamentu Europejskiego i to pozostawię waszej rozwadze. Na dzisiaj wam bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy wspierają ten kanał. Wam wszystkim za komentarze, za udzielanie się, za to, że po prostu tworzycie ze mną ten kanał. Wielkie dzięki, do zobaczenia najprawdopodobniej w niedzielę. Trzymajcie się, cześć. Panie premierze, A nie, gdzieś indziej. mam pytanie do pana. A, tutaj, proszę bardzo. I mam pytanie. Zna pan się na polityce, na biznesie i miałbym takie pytanie. Polacy byliby panu bardzo wdzięczni za to, za udzielenie konkretnej rady, jak to zrobić. Mianowicie, co zrobić, pytanie brzmi, co zrobić, żeby kupić tanio atrakcyjną działkę od księdza i drogo ją sprzedać. To jest jedno. Mam drugi jeszcze temat. Przed wyborami prezydenta Warszawy był pan w Lubartowie. Przed ratuszem były występy, autokary przyjechały, było wesoło. No ale z pana ust poszedł taki tekst, że z naszej strony Patryk Jaki, a z drugiej strony byle jaki. A jak się okazało, to ten byle jaki naszego człowieka znokautował w pierwszej rundzie w wyborach. No tak wyszło. Mam jeszcze jedną kwestię. Mam znajomych, którzy mieszkają od lat w Szwecji, nasi rodacy. Przyjeżdżają raz lub dwa razy w roku do Polski i pytali mnie teraz właśnie przy Nowym Roku, prawda, na spotkaniu, czy wiem coś na ten temat, kiedy będzie wodowany ten prom, który pan przed lata obiecał, którego stępkę pan przybijał. A ja im mówię, ja znam odpowiedź. Niedługo. Wiem kiedy to będzie. Na świętego Dygdy, co go nie ma nigdy. Bo ta stępka po prostu została chyba już dawno złomowana. Dziękuję. Już odpowiadam. Szanowni Państwo, co do pierwszego pytania mogę bardzo prosto odpowiedzieć. Ta działka, która została przez nas nabyta, ma dwie niezależne wyceny
i została nabyta po cenie rynkowej. 2 niezależne wyceny 2 niezależnych biegłych wyceniło po cenie rynkowej. Także bardzo dziękuję, bo mogę to do końca wyjaśnić.